Karkonosze, czyli Góry Olbrzymie. To miejsce pełne tajemnic, niezwykłych wydarzeń i bajecznych krajobrazów. Znajdziemy tutaj labirynty kosodrzewiny, skalne ściany czy kamienne rumowiska. Kiedy dotrzemy w okolice Szklarskiej Poręby i uniesiemy wzrok ku górze, możemy dostrzec zanurzony daleko w górskiej scenerii czerwony punkt. To dach budynku o surowej formie i wielu skrywanych historiach. Są to śnieżne kotły, do których dzisiaj zabiorę Was ze sobą. Podróż rozpoczynam wejściem na główny szlak sudecki. Pierwszym punktem na mojej trasie będzie wodospad Kamieńczyka. Początkowy etap podróży jest łatwy i dopiero pod koniec muszę włożyć więcej energii, żeby pokonać spore wzniesienie wyłożone kamieniami i korzeniami. Ale warto. Łapię pierwszą zadyszkę i szybko przypominam sobie, gdzie jestem i o tym, że zawsze należy pamiętać o szacunku w stosunku do gór. I tak docieram do pierwszego punktu, czyli do wcześniej wspomnianego wodospadu, a jest to najwyższy wodospad po polskiej stronie Karkonoszy. Spada on trójstopniową kaskadą do urokliwego wąwozu Kamieńczyka o naprawdę baśniowym klimacie. Idę dalej. Jest październik, więc dzień stosunkowo szybko mija i doba jest zbyt krótka, by robić długie postoje. Do następnego przystanku, czyli do schroniska na hali Szrenickiej, mam niecałą godzinę marszu. Sporadycznie mijam turystów. Każda z tych osób spogląda na mnie z życzliwym uśmiechem, niektórzy witają się. Zastanawiam się teraz, czy takie sytuacje mają miejsce w mieście? Chyba nie. Tę życzliwość spotykam najczęściej na górskim szlaku, bo to właśnie z tego powodu życzliwi turyści wypowiadają dzień dobry. Kiedy wychodzimy w góry, nie mamy gwarancji bezpiecznego powrotu i właśnie te dwa słowa mają na celu życzenie spotkanej osobie dobrego dnia. Idąc tak dość stromą ścieżką i rozmyślając, mijam niezwykłą przyrodę, biorę głęboki oddech i pozwalam moim zmysłom ochłonąć otaczający mnie krajobraz. Powoli zbliżam się do schroniska. Jest to schronisko na hali Szrenickiej. Historia tego miejsca sięga drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to stanęła tutaj po raz pierwszy buda pasterska. W kolejnych latach obiekt był wielokrotnie rozbudowywany, następnie doszczętnie zniszczony przez pożar, by zostać po raz kolejny odbudowanym i poddanym szeregowi napraw. Dziś jest to idealna baza turystyczna, również dla mnie. Zostanę tutaj chwilę, żeby ogrzać się gorącą herbatą i posiedzieć na tarasie widokowym. Myślę teraz o tym, że to właśnie góry najczęściej przypominają nam o naturalnym pięknie. Zauważamy je właśnie wśród takich miejsc, kiedy doliny rozkwitają wiosenną paletą barw, pejzaże zachwycają jesiennymi, ciepłymi kolorami czerwieni, czy zaczyna rządzić zimowa aura, wyginając drzewa pod ciężarem śniegu. Wśród takich widoków uczymy się, czym jest piękno. Dopijam resztę herbaty i ruszam w dalszą drogę. Kolejnym punktem będzie górskie schronisko Szrenica, a podróż tam zajmie mi około 30 minut. Na miejsce docieram bardzo szybko. To sporych rozmiarów murowany budynek na szczycie o nazwie Szrenica. Należy do największych wysokogórskich schronisk w Karkonoszach. Niewątpliwie atutem tego miejsca jest zapierający dech w piersiach widok na Kotlinę Jeleniogórską, Góry Izerskie i całe Karkonosze. Tymczasem ja schodzę ze Szrenicy, by moim oczom ukazała się formacja skalna o nazwie Trzy Świnki. Przypominam sobie, że znajduje się w sercu Karkonoskiego Parku Narodowego na obszarze fikcyjnej postaci zamieszkującej te tereny, znanej już od czasów pogańskich, nazywany duchem gór, Karkonoszem czy Liczyrzepą. I to na jego temat powstało setki legend, w tym jedna o tym miejscu. Ale zanim ją opowiem, to wspomnę, że duch gór narodził się 1000 lat temu. Mało kto zapuszczał się wówczas w pełne niebezpieczeństw góry, a legendy na ten temat były wytłumaczeniem gwałtownych zmian warunków atmosferycznych. Ale wróćmy do legendy,
która mówi, że dawno temu Liczy Rzepa, żeby być bliżej ludzi, zszedł z gór i zatrudnił się jako świniopas u gospodarza. Wykonywał swoje obowiązki bardzo rzetelnie, jednak gospodarz nie płacił za wykonaną pracę. Gdy Liczy Rzepa postanowił rozstać się z nieuczciwym gospodarzem, ten jednak wpadł na pomysł, by w nocy ukryć w górach 3 ze swoich świń, a rano o kradzież osądzić Liczy Rzepę. Wściekły Liczy Rzepa, słysząc to, zarzucił gospodarza na plecy i ruszył w poszukiwaniu 3 świnek. Co nie trwało długo, bo zguby odnalazł pod szrenicą. Wyszeptał magiczne zaklęcie i świnki zaczęły rosnąć. Rosły i rosły, aż stały się większe od gospodarza, wyższe niż drzewa, aż w końcu pękły, zamieniając się w kamienie. Do dziś tu stoją, przypominając o tej legendzie. Co ciekawe, podobnych głazów jest tu w okolicy o wiele więcej, ale to już pozostawię waszej wyobraźni, a ja idę dalej. Przede mną około godzina marszu. Zaczynam odczuwać zmęczenie. Nogi robią się cięższe, a buty coraz bardziej ciasne. Zdaję sobie sprawę, że najczęściej to właśnie góry uświadamiają mi, ile mam siły. Wszystkie strome podejścia, obsuwające się kamienie spod stóp i pojawiające się odciski. I kiedy wydaje mi się, że już nie dam rady, to mimo wszystko idę dalej. Nie poddaję się, tylko po to, żeby dotrzeć do celu i poczuć spełnienie. W oddali zaczynam dostrzegać Łapski Szczyt. Jest to 3. pod względem wysokości szczyt w polskich Karkonoszach, a stąd do miejsca docelowego mam już zaledwie kilka kroków. A oto i one, wyłaniające się śnieżne kotły. Są to 2 polodowcowe kotły położone pomiędzy Łapskim Szczytem a Wielkim Szyszakiem. Na dnie wielkiego kotła możemy dostrzec kilka stawów polodowcowych. Śnieżne kotły są jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w całych Karkonoszach, a sama nazwa tego miejsca pochodzi od płatów śniegu, które potrafią utrzymywać się na granitowych ścianach przez wiele miesięcy. Zabrałam was dzisiaj tutaj, ponieważ to miejsce jest wyjątkowe pod względem geologicznym, krajobrazowym oraz botanicznym, a do tego bardzo bogate w historię, chociażby z tego względu, że niestety niejedna osoba straciła tutaj życie, chcąc wziąć udział w modnych niegdyś zwyczajach, które polegały na wywoływaniu małych lawin lub chcąc pokonać tę trasę na nartach. Ale mówiąc o modnych zwyczajach, to musi oznaczać, że miejsce to stawało się coraz bardziej popularne, więc również rosło zapotrzebowanie na noclegi. I tak w 1837 roku hrabia Krzysztof Leopold von Schafgotsch wzniósł pierwsze schronisko, które bardziej przypominało ubogą chatę, jednak ta nie przetrwała zbyt długo ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Kolejna konstrukcja, wykonana tym razem z kamienia, z biegiem lat i rosnącym zainteresowaniem również okazała się niewystarczająca. I dlatego też rodzina von Schafgotsch postanowiła wybudować obiekt z prawdziwego zdarzenia. Budowa trwała 3 lata, a w finalnym efekcie powstał potężny hotel górski z wyróżniającą się wieżą posiadającą sygnalizację świetlną. Jednak z początkiem II wojny światowej obiekt przejęły siły powietrzne Luftwaffe, by później podupadłe schronisko zamknąć. Po wielu burzliwych zmianach i po wielu latach budynek zamienił się w radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy, tym samym zamykając się całkowicie dla turystów. I tak kończy się moja opowieść o tym wyjątkowym miejscu. Miejscu, gdzie warto się zatrzymać i rozejrzeć, by dostrzec otaczające piękno i odkryć historię. Ja udaję się w drogę powrotną, jak zawsze, z nadzieją, że to miejsce na nowo otworzy drzwi dla turystów.